Zapraszam do piekarni. Opowiem o zasadach higieny personelu. Najpierw jednak idę do szatni, żeby się przebrać. Jestem już przebrana. Swoją prywatną odzież zostawiłam w szatni, gdzie również zdjęłam całą biżuterię łącznie z zegarkiem. Długie włosy związałam i schowałam pod siatką. Nałożyłam fartuch. Przed wejściem na produkcję czeka mnie jeszcze przejście przez śluzę sanitarną, gdzie umyję i zdezynfekuję ręce. Po wyjściu ze śluzy przejdę przez matę dezynfekującą buty. Tu już jestem w śluzie, umyłam i zdezynfekowałam ręce, a teraz wychodzę ze śluzy po macie dezynfekującej. Taka procedura dotyczy również pracowników. Po wejściu na teren zakładu muszą zostawić swoje ubrania prywatne w szatni, a czysty strój ochronny pobierają codziennie z imiennych szafek. Po skończeniu pracy zostawiają go w szatni do prania. Typowy strój ochronny piekarza składa się z osłony głowy, fartucha lub t-shirta, spodni oraz butów. Szczególną rolę w piekarniach odgrywa higiena rąk, dlatego że większość czynności odbywa się bez użycia rękawiczek z uwagi na lepkość ciasta. Dlatego ręce muszą być czyste i zdezynfekowane. Paznokcie muszą być czyste, krótkie, nielakierowane, bez doklejonych sztucznych paznokci. Na dłoniach nie wolno nosić żadnej biżuterii. Dlatego również na produkcji pracownicy muszą mieć do dyspozycji umywalki do rąk, wyposażone w mydło, środek do dezynfekcji, ręczniki papierowe i kosz na ręczniki. Skuteczność mycia i dezynfekcji rąk warto sprawdzać okresowo badaniami mikrobiologicznymi. Na filmie widzimy, jak piekarz formuje bagietki francuskie, odkładając je na ściereczki garownicze. A tu bułki układane na wózkach piekarniczych pod nadzorem menadżera jakości. Zasady higieny obowiązują również wszystkie osoby wizytujące piekarnię, np. audytorów, konsultantów i doradców. Tu akurat widzicie, jak konsultujemy częstotliwość oczyszczania sita piekarniczego. Póki ciasto jest wyrabiane w miesiarce, dodam jeszcze, że pracownicy piekarni muszą wykazywać się odpowiednim stanem zdrowia, mówiąc krótko, być zdrowi i podlegać badaniom wstępnym i okresowym. Piekarze chorzy z objawami zatrucia pokarmowego, jak biegunka lub wymioty, nie mogą być dopuszczeni do pracy. W trakcie pracy należy dbać o higienę rąk, a skaleczenia przykrywać wodoszczelnym opatrunkiem. Podczas zraszania bułek powiem, że należy utrzymywać kulturę bezpieczeństwa żywności, co jest nowym wymaganiem w sektorze spożywczym. W trakcie wypieku mam czas to wyjaśnić. Pracownicy powinni być świadomi zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności oraz znaczenia bezpieczeństwa i higieny żywności w trakcie realizacji swoich zadań produkcyjnych. Dlatego należy ich regularnie instruować, szkolić oraz jasno i otwarcie komunikować wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem żywności w piekarni. Piekarze powinni znać ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności, dotyczące nie tylko swoich zadań produkcyjnych, ale również zadań wykonywanych przez współpracowników. Muszą być czujni i zwracać uwagę na potencjalne problemy i ryzyko, a kierownicy muszą mieć realistyczny obraz potencjalnych problemów i ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności. Podsumujmy film. Piekarze powinni być zdrowi, muszą stosować strój ochronny, myć i dezynfekować ręce z właściwą częstotliwością. Ponadto muszą być świadomi kultury bezpieczeństwa żywności i znać ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności w piekarni. Zasubskrybuj mój kanał i ucz się ze mną zasad bezpieczeństwa żywności. Obejrzyj też pozostałe filmy dotyczące piekarni. Linki podaję w opisie.